Dzień dobry. Nazywam się Kamil Dębski i chciałbym zaprosić Was na 5. odcinek Loando Podcast. W naszych audycjach przedstawiamy sylwetki pracowników firmy oraz dajemy możliwość poznania kulis pracy w największej fintechowej grupie w Polsce. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Krzysztof Przybysz, nowy Chief Executive Officer w grupie Loando. Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry, witam serdecznie. Najpierw chciałbym zapytać Cię o grupę kapitałową Ferratum, z którą byłeś związany zawodowo przez 11 lat. To długi staż i pewnie wiele różnorodnych doświadczeń, projektów, wyzwań. Możesz coś o nich powiedzieć? Faktycznie rozwijałem Ferratum w Polsce. Tak naprawdę wspólnie z Ferratum byliśmy jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili na polski rynek tak zwane chwilówki, czy też payday loans. Doświadczenia. No na pewno największym doświadczeniem to był fakt, że kiedy rozpoczynałem pracę w Ferratum, nie było takich produktów jak chwilówki, nie było produktów jak pożyczki przez internet czy przez SMS. Tutaj mogę powiedzieć, że byliśmy startupem i to takim w pełnym z tego słowa znaczeniu. Rozwijaliśmy totalnie od początku rynek polski, rynek chwilówkowy. Poza Ferratum z tamtego okresu mogę wymienić co najmniej jedną bądź dwie firmy, które wprowadzały bardzo zbliżony produkt. Natomiast jeżeli patrząc globalnie, to byliśmy pierwsi i na pewno to było jedno z wyzwań, jakie stały przede mną, wprowadzenie czegoś, czego na polskim rynku nie ma, czegoś, czego w Europie jeszcze tak dobrze na dobre nie było i dopiero w kilku krajach się rozwijało, więc co mogę powiedzieć? Na pewno ogromnym doświadczeniem dla mnie przy pracy w Ferratum było rozwój produktu, który nie istniał, wprowadzanie tak naprawdę modelów biznesowych nieznanych na polskim rynku, wprowadzanie produktu, do którego nie było dostosowanej ustawy, tak aby był on kompatybilny z polskim ustawodawstwem. Z drugiej strony po kilku latach działań, po tym jak Ferratum bardzo mocno rozwinęło się w Polsce, miałem przed sobą kolejne wyzwania, mianowicie wprowadzenie do Polski transgraniczny bank działający na paszporcie europejskim. Było to kolejne wyzwanie, ponieważ ponownie w Europie była to praktycznie nowość, a w obszarze pożyczek krótkoterminowych tak naprawdę byliśmy pierwsi, którzy dokonywali takiej transformacji. To, nie ukrywam, było ogromnym wyzwaniem, ponieważ musieliśmy przerzucić, może już nawet pomijając fakt technologii, procedur, ale całą mentalność z firmy pożyczkowej na w pełni funkcjonujący bank działający na zasadach regulowanych przez dyrektywy dotyczące banku. Więc to tak na pewno były główne wyzwania, jakie stały przede mną w ciągu ostatnich lat. Okej, a co dało Ci największą satysfakcję w Ferratum? Z czego jesteś najbardziej zadowolony? Tutaj mógłbym wymienić dwa obszary, z którymi utożsamiam się najbardziej. Z jednej strony są to ludzie. Jak wspominałem wcześniej, stawiałem coś od zera, zaczynaliśmy w 3 osoby. Kiedy odchodziłem z Ferratum, odpowiedzialnych za polski rynek było ponad 120 osób. Z czego mogę być dumny? Na pewno z ludzi, z którymi współpracowałem przez te lata. Uważam, że miałem świetną kadrę, miałem osoby, które w tak dynamicznie zmieniającym się rynku potrafiły się odnaleźć, potrafiły wspólnie ze mną poprowadzić ten biznes. A drugą rzecz, o której jestem dumny, a która jakby de facto jest wynikiem pracy z fajnymi osobami, to na pewno nasze wyniki finansowe. Udało nam się osiągnąć niesamowite wyniki finansowe. Nigdy się tym nie chwaliliśmy, ponieważ jako grupa kapitałowa przedstawialiśmy skonsolidowane wyniki. Było to spowodowane z jednej strony posiadaną licencją bankową, z drugiej wejściem na giełdę w 2014 roku. Wymagało nas tego ustawodawstwo. Nie mogliśmy mówić, jak badamy na tle innych krajów, jeżeli mówię o polskim oddziale. Natomiast patrząc teraz z perspektywy, mogę powiedzieć, że byliśmy w 5 największych firm pożyczkowych w Polsce. I z tych 2 elementów jestem jak najbardziej dumny. Niedawno objąłeś stanowisko CEO w grupie Loando. Powiedz, jakie są Twoje pierwsze odczucia, zarówno pod względem funkcjonowania firmy, jak i zrealizowanych do tej pory projektów przez nasze zespoły pracowników? Przyznam szczerze, że zaczynając z Loando, moje pierwsze odczucie było takie, że jest to firma bardzo zbliżona do Ferratum, do tego
do czego byłem przyzwyczajony. Mówię tutaj głównie o ludziach, ale też i o projektach, jakie prowadziliście, o to, w jaki sposób zaistnieliście na rynku polskim. Był to swego rodzaju fenomen, ponieważ obserwując rynek afiliacyjny, pośrednictwa kredytowego w internecie, głównie spotykałem się z firmami międzynarodowymi, z kapitałem międzynarodowym, posiadających duże wsparcie techniczne z centrali. W waszym przypadku byliście startupem, tak naprawdę dwóch chłopaków z pomysłem potrafiło tworzyć biznes, który w pewnym momencie zawładnął rynkiem afiliacji w Polsce, szczególnie mówiąc tutaj o afiliacji wspierającej rozwój kredytów czy też pożyczek pozabankowych. Co do samych projektów, strasznie mi się podoba większość z projektów, które zdążyłem poznać. Uważam je za przyszłościowe i liczę na to, że wspólnie uda nam się je jak najbardziej rozwinąć i poprowadzić we właściwym kierunku. Loando Group obecnie koncentruje się na rozwijaniu startupów, projektów niezwiązanych z branżą pożyczkową czy fintechem. Co będzie należało do Twoich obowiązków? Zdecydowanie dwa obszary. Branża finansowa przejmuje pełnię obowiązków związanych z rozwojem Loando w finansach, w wspieraniu rozwoju firm pożyczkowych. Natomiast jest to coś, co Loando już prowadzi. Moim zadaniem jest rozwój i wspieranie tej części. Niemniej jednak bardzo mocno skupię się na rozwoju współpracy z bankami i na promowaniu kredytów i innych usług bankowych. Niemniej jednak jednym z moich głównych celów jest również rozwój Loando na świecie. W pierwszej kolejności w Europie, następnie w Ameryce Południowej. Wiem, że jeszcze zanim ja przyszedłem do Loando, udało się otworzyć kilka rynków. Dla mnie celem na najbliższe miesiące jest udowodnienie dochodowości tych rynków, zdobycie z czasem tych rynków, a jeżeli nie zdobycie, to na pewno bycie wśród najlepszych i największych podmiotów zajmujących się afiliacją. Dla wielu naszych słuchaczy rola CEO w przedsiębiorstwie może być nie do końca zrozumiała, dlatego chciałbym teraz porozmawiać na ten temat. Czy mógłbyś pokrótce wyjaśnić, czym charakteryzuje się to stanowisko? Jeżeli idziemy o samą terminologię, CEO odpowiada za działanie spółki, za rozwój oraz za jej dochodowość. CEO powinien charakteryzować się tym, że działa w sposób profesjonalny, transparentny i dochodowy dla spółki. To jest, powiedzmy, terminologia. Natomiast jeżeli idziemy do samego bycia CEO jako takiego, no to na pewno tutaj można przytoczyć Steve'a Jobsa mówiącego, że to stanowisko charakteryzuje się tym, że, jak to ładnie powiedział, stay hungry, stay foolish. Uwielbiam to stwierdzenie, wielokrotnie słuchałem wypowiedzi Steve'a Jobsa, który to przytaczał i uważam, że właśnie to stwierdzenie, czyli bądź głodny, bądź ciekawy jest tym, co powinno charakteryzować CEO. Znany angielski pisarz i scenarzysta Antony Horowitz powiedział w jednym z wywiadów, że nikt nie rodzi się CEO, ale się nim staje. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Oczywiście poza niewielkimi wyjątkami, kiedy następuje sukcesja przy przejmowaniu przedsiębiorstw, firm, gdzie przechodzi ona z ojca na syna, zdecydowanie nie ma możliwości urodzenia się CEO. Jest to tak naprawdę ciężka praca, uczenie się pokory i ciągłe dążenie do samodoskonalenia pozwala z czasem wypracować w sobie cechy, które przełożą się na to, że staniesz się bądź dobrym, bądź złym CEO. Oczywiście jest to związane z tym, że musimy się cały czas kształcić i udowadniać własną wartość. Z drugiej strony jest też taka część niematerialna. Jeden mój znajomy, z którym przez lata współpracowałem, powtarzał, że możemy postawić w tej samej sytuacji dwie osoby, dać im dokładnie te same narzędzia, te same warunki pracy, ale tylko jedna z nich może osiągnąć sukces, druga może polec, ponieważ poza tym, co się nauczymy, jeszcze jest zawsze to coś, czyli trzeba mieć jeszcze ten pierwiastek szczęścia, bo w przypadku fintechu, w przypadku nawet i branży finansowej jest to bardzo dynamicznie, często zmieniające się środowisko i nie zawsze zdobyta wiedza nam pomoże. Tutaj trzeba mieć jeszcze odrobinę szczęścia, ale też i samozaparcia. A jakie cechy powinien mieć dobry Chief Executive Officer?
Wiele już z tego wymieniłem Ale takie najważniejsze twoim zdaniem, jakie to by były cechy? Najważniejsze cechy. Na pewno powinien CEO otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. Uważam, że to jest cecha najważniejsza i podchodzić z pokorą do wykonywanych przez siebie obowiązków. Otaczanie się ludźmi, którzy tylko przytakują i chwalą, jednak powoduje, że to jest krótkotrwałe. Ja przez lata otaczałem się zawsze ludźmi, którzy w swojej dziedzinie byli ekspertami, którzy byli o wiele ode mnie mądrzejsi i potrafiłem przyjąć to, że nie wszystko wiem. Natomiast co mogę powiedzieć tutaj o Loando, jest dokładnie tak samo. Obserwując wszystkie działy Loando, obserwując ludzi, którzy pracują, mogę ze spokojem stwierdzić, że pracuję wśród ludzi, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie i jest to dla mnie czysta przyjemność współpracy. Rola dyrektora generalnego może się różnić w zależności od tego, w jakiej branży funkcjonuje. Powiedz, czym powinien wyróżniać się CEO, który działa w sektorze fintech? Na pewno ciekawością. Fintech jest to obszar, w którym ciągle powstają nowe pomysły, nowe obszary. Powstają startupy, o których jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy nawet nie mieć pojęcia, że mogą istnieć w danym obszarze. Dlatego uważam, że na pewno ciekawość i chęć stałego doskonalenia się w obszarze fintech jest tym, co CEO powinien posiadać. Z drugiej jednak strony powinien również posiadać zawziętość, być upartym, ponieważ branża, w której się otaczamy, pośrednictwo kredytowe, tym bardziej jeszcze prowadzone w internecie, nie jest na tyle popularne, aby wszystkie drzwi były przed nami otwarte, więc tutaj ta zaciętość i chęć osiągnięcia sukcesu jest wymagana. Jak oceniasz obszar fintechu w Polsce i jaka twoim zdaniem czeka go przyszłość? Ogólnie Polskę postrzegam jako kraj, który od strony fintech rozwija się może nie najlepiej, ale jest w czołówce krajów europejskich. Na pewno miało na to duży wpływ fakt, że Polska była pod skrzydłami Rosji przez wiele lat. Byliśmy jednym z ostatnich krajów, który wyszedł z komunizmu, co spowodowało, że banki prywatne zaczęły powstawać później niż w krajach zachodnich, ale dało nam tą możliwość, że w przeciwieństwie do krajów zachodnich Polska zaczęła szybciej wprowadzać nowinki technologiczne w bankach. Mówię tutaj akurat o tym obszarze, bo jest mi najbliższy, dlatego też na tym się skupiam. Uważam, że Polska odegra bardzo dużą rolę, jak już nie odgrywa na arenie międzynarodowej. Dostrzegamy coraz to więcej fintechów, które w Polsce są mało znane, mają polskie korzenie, natomiast rozwijają się świetnie bądź w Europie, bądź nawet i za oceanem, dlatego uważam, że jesteśmy na dobrej drodze, by być nawet i liderem w Europie. Kilka tygodni temu grupa Loando pojawiła się we Wrocławiu na 3. edycji Fintech Day, na której wziąłeś udział w panelu dyskusyjnym Loantech pożyczanie w sieci. Jakie kwestie poruszyłeś podczas swojego wystąpienia? Kwestii było wiele, natomiast skupiłem się na jednym obszarze. Skupiłem się na tematyce związanej współpracy lendtechów z fintechami. Do tej pory w Polsce mieliśmy sytuację, gdzie fintechy zabiegały o atencję firm pożyczkowych, instytucji finansowych, proponując swoje rozwiązania, czy to związane z weryfikacją kredytową klienta, czy to z weryfikacją tożsamości klienta, z szybkimi płatnościami. Uważam, że jesteśmy obecnie w okresie, gdzie to lendtechy powinny zabiegać o współpracę z firmami oferującymi usługi dodatkowe, zapewniającymi rozwój usług finansowych w Polsce. I tak generalnie na tym się skupiłem, na tym, żeby odejść od tego modelu, który mamy obecnie, czyli zabiegania o atencję lendtechów. Jak czułeś się w roli prelegenta? To nowa rola? Nie, właściwie od lat już, jeżeli mogę tak powiedzieć, jestem na świeczniku tym samym. Już wielokrotnie miałem przyjemność występowania publicznie, niemniej jednak za każdym razem mam tremę i uważam to za coś dobrego, ponieważ
bycie zbyt pewnym siebie też może nas zgubić, dlatego bardzo lubię ten element tremy. Z drugiej jednak strony bardzo lubię, występując publicznie, występując w debatach, skonfrontować swoją wiedzę z wiedzą moich kolegów, którzy bardzo często mają o wiele większą wiedzę ode mnie, tym samym potrafię się z jednej strony wiele nauczyć, ale też i zmierzyć swoje doświadczenie z doświadczeniem innych. A na jakich konferencjach pojawisz się w najbliższym czasie? Są takie? Masz w planach? Za pół godziny wybieram się na forum ekonomiczne w Krynicy, także cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać. Kolejną będzie na pewno konferencja przedsiębiorstw finansowych w Polsce dotycząca pośrednictwa i na pewno wiem, że mam w kalendarzu jeszcze kilka konferencji dotyczących afiliacji. Niestety teraz nie pamiętam ich nazw. Ostatnimi czasy dosyć sporo ich się pojawiło. To było już ostatnie pytanie. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Dziękuję również słuchaczom za poświęcony czas i zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz śledzenia profilu na LinkedInie. Do usłyszenia w kolejnych audycjach.